Witam Was bardzo serdecznie. Dziś sobie zrobimy demontaż i montaż Sony Ericssona K300. Ściągamy więc klapkę. Teraz podwadzamy tutaj obudowę górną. Tu jest w moim przypadku to wszystko takie strasznie wymęczone. Wow, ale tutaj bardzo mocno trzyma. Ja tutaj troszkę inwazyjnie to zrobię, a Wy to róbcie z pokorą i dokładniej i delikatniej. Tu zobaczcie, mamy jedną, drugą, trzecią, czwartą śrubkę, jednej brakuje. Są to śrubki w tym przypadku gwiazdkowe. Jedna jest. Druga jest, widzę, rozwalona. Nie wiem, czy na w ogóle to wyjdzie. Chyba nie. I trzecia może też będzie uszkodzona. Ogólnie telefon to trup, więc nic dziwnego. Poskładany, byleby tutaj wyglądał jak telefon. Podwadzamy obudowę z jednej i z drugiej strony. Ciach, ciach. I mamy, już widzimy płytę główną, więc płytę główną możemy w takim miejscu podwadzić, gdzie są po prostu wycinki do tego przeznaczone. My tutaj widzimy, tu jest jedna, tu jest druga, więc możemy w tym miejscu sobie podwadzić i do góry wysadzić płytę. Tu widzę, wszystko pouszkodzone jest. Tu jest też blokada na wyświetlaczu, widzicie? O, jest w tym miejscu. Wszystkie te blokady klinują właśnie korpusik z płytą główną. Tutaj blokuje ta śrubka, która nie chce w ogóle wyjść, ale może teraz uda mi się ją odkręcić, jeśli przechylę po prostu płytę. Ale chyba nie uda mi się. O, jest. Już ponownie jej nie przykręcę, na pewno, ale udało mi się to odkręcić. I tu widzimy głośniczek od rozmów, aparat fotograficzny, wibracje, mikrofonik, wszystko to, co podstawowe w telefonie. Tu jeśli chodzi o fastpod, jest fajnie wymienny również. Tylko szkoda, że joystick jest tutaj bardzo słabej jakości, bardzo źle dopracowany i przez to musimy co chwilę go zwyczajnie wymieniać. Tutaj jeszcze wyświetlacz, jeśli chcemy. Raz, dwa, trzy, cztery. I sobie to wyciągamy. I jeśli chodzi o wyświetlacz, to wyświetlacz jest w bardzo prosty sposób wymienny. I to tyle. Jeśli chodzi o taki dość szybki i poprawny demontaż, tylko tak jak mówiłem, róbcie to delikatnie i w sposób ostrożny, by tutaj nie zdewastować wasz telefon. Ja tylko pokazuję Wam, jak to mniej więcej przebiega w takim demontażu. Teraz, jeśli chodzi o montaż, musimy tutaj wysunąć całkowicie na samą górę. Bo nieraz jest taka sytuacja, że te taśmy nie chcą wchodzić w ogóle w tych starych telefonach. Musimy wysunąć do samej góry, ciach. I teraz dopiero wkładamy sobie w miejsce wcześniej. O, i patrzcie, zobaczcie sobie, jak ładnie wchodzi. Blokujemy, ciach. Teraz wytracę ten wyświetlacz. Pozostawiłem odciski palców, mogą zostać wykorzystane. Nic nie wiadomo. Dobra. Teraz wypadałoby nam tutaj zamocować na płytę główną taśmę aparaciku. Więc sobie to robimy. Żeby tutaj nic nie zostawić. I zakładamy wszystko na swoje miejsce.
No to już jest taki, powiem wam szczerze, szrot, na którego mi się ciężko patrzy, bo naprawdę ten telefon był taki zachleciony. I dobra. Jak już jest, zakładamy sobie z powrotem klawiaturkę, przednią obudowę. Domykamy tutaj wszystkie nasze zatrzaski, które już widzę raczej są w kiepskim stanie. I już nam tym razem nie dojdą. Szkoda. Może dojdą. Może nie. Chyba się udało. No dobra. I przykręcamy sobie 4 śrubki. Także chyba pamiętam, 2 się dokręcą, ale reszta już nie. Jedna jest. Druga tak średnio. Trzecia też, a czwarta niestety uległa. Poległa sobie po prostu i zakładamy sobie z powrotem górę, obudowę górną. Od góry wsuwamy sobie i jest pięknie. I zakładamy sobie tylną obudowę i voilà. Gotowe. Tutaj jeśli chodzi właśnie o te śrubki, nieraz jeśli ktoś przekręci po prostu, to są takie, zapomniałem jak się to nazywa, pewnie wiecie, taka końcówka, która jest doklejana właśnie do obudowy, dzięki której po prostu jest dokręcana obudowa. To niekiedy ulega po prostu przekręceniu i trzeba to po prostu skleić z powrotem. No i tyle. Po prostu. To wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.